Game Beyond Entertainment. And the BAFTA for Game Beyond Entertainment goes to... Brytyjska Akademia Filmowa, czyli BAFTA, wręcza nagrody związane z przemysłem giereczkowym już od 2004 roku. Przez lata kategorie, w jakich gry są przyznawane, zmieniały się lub zmieniały nazwy, ewoluowały, niektóre odchodziły, a pojawiały się nowe. I tak w roku 2017 stworzono kategorię Game Beyond Entertainment, czyli gra ponad rozrywkę. Jest to szeroka kategoria, która bardziej niż na gameplayu czy stronie technicznej skupia się na koncepcji danej gry, na jej ładunku emocjonalnym czy też temacie. Niekiedy poruszającym ważne kwestie społeczne, takie jak np. zdrowie psychiczne, depresja, stres pourazowy, radzenie sobie z bólem po stracie bliskiej osoby, czy rasowa niesprawiedliwość. Fakt, wśród nominowanych gier można znaleźć takie wynalazki jak chociażby Nintendo Labo, ale kiedy najdzie mnie ochota, by zagrać właśnie w coś, powiedzmy kolokwialnie, zaangażowanego społecznie, to przeglądam listę zwycięzców i nominowanych w tej kategorii, bo można tam znaleźć naprawdę ciekawe tytuły, o których istnieniu mogliście nie mieć pojęcia. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i dzisiaj przyjrzymy się niektórym z tych gier. Wybrałem po jednej grze z każdego roku, w którym Game Beyond Entertainment było przyznawane. Niekoniecznie będą to zwycięzcy, ale na pewno będą to gry, w które miałem przyjemność już pograć, a wszystkie z nich są godne uwagi. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję, to polecam je sprawdzić. Zapraszam. W 2017 roku zwycięzcą zostało Hellblade: Senua's Sacrifice. Przepięknie opowiedziana historia o żalu i stracie, osadzona w nordyckich wierzeniach i ukazująca zmagania osób cierpiących na psychozę. Powstała przy współpracy z lekarzami oraz ekspertami, a także ludźmi dotkniętymi tego typu zaburzeniami psychicznymi gra, przedstawia historię dręczonej głosami oraz piętnem opętania Senui, która wyrusza do mitycznej krainy Helheim, by odnaleźć i uratować swojego ukochanego. O Hellblade, a także innej nominowanej w 2017 roku grze opowiadałem więcej w materiale o 5 poruszających grach na PlayStation 4, do którego obejrzenia serdecznie Was zachęcam, a link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Ciekawa akcja w 2018 roku, bo zwycięzcą w kategorii gry ponad rozrywkę została produkcja, w którą można zagrać na PC oraz urządzeniach mobilnych z Androidem bądź iOS-em. Jak sami twórcy piszą na oficjalnej stronie gry, My Child Liebesborn jest takim mrocznym Tamagotchi. W powojennej Norwegii podejmujemy się opieki nad niemieckim dzieckiem z sierocińca. Ciężka opcja, ale to nie o tym tytule będę mówił. Choć zostaniemy w temacie wojny. Jednakże cofając się do I wojny światowej. W stylizowanym na impresjonistyczne malarstwo 1111 Memories Retold naprzemiennie kierujemy losami dwóch ludzi. Harry'ego, młodego fotografa z Toronto, oraz Kurta, inżyniera pracującego w fabryce cepelinów, którzy z różnych powodów wyruszają na front. Podczas swojej podróży przyjdzie im doświadczyć wielu okropieństw wojny, ale znaleźć także małe chwile radości i ukojenia, być świadkami dwoistości natury człowieka, a my, jako gracze, możemy uczestniczyć w tym doświadczeniu nie tylko przyglądając się wydarzeniom z boku, ale także biorąc w nich czynny udział i mając wpływ na niektóre z wydarzeń, jakie będą się przed nami rozgrywać. Hier habe ich die Musik gehört. Ah, sie tanzen auch noch. Unauffällig sieht anders aus. Zwycięzcą w roku kolejnym została Gra nie gra, czyli Kind Words. Ale my rzucimy sobie pokrótce okiem na Death Stranding na PlayStation 4 i 5, a już niedługo także i na PC.
O symulatorze kuriera słyszał chyba każdy, kto zagląda nawet tylko od czasu do czasu, by sprawdzić, co w giereczkowym świecie piszczy. Trudno o nim w zasadzie powiedzieć kilka zachęcających słów i póki sami po ten tytuł nie sięgniecie, to nie wydaje mi się, by ktokolwiek mógł was do niego przekonać. Ale kiedy już siądziecie do wojaży sama Portera Bridgesa, sami przekonacie się, jak pełna nadziei i wachlarza różnych emocji jest to podróż. Zmagania w procesie odbudowy Stanów Zjednoczonych to zmagania o utrzymanie kontaktu z drugim człowiekiem i walki o zachowanie swojego człowieczeństwa. A kolejny postawiony przez was most staje się metaforą kontaktów międzyludzkich. Zastosowany w Death Stranding unikatowy system gry wieloosobowej, w której nie spotkacie jednak innych graczy, niweluje negatywne relacje, jakie w tego typu grach dość często się pojawiają, a także może pomóc wam w dojściu do realizacji, że tak naprawdę nigdy nie jesteście sami, mimo że mogłoby się wydawać inaczej. Główną nagrodę za rok 2020 zgarnęło Animal Crossing New Horizons, ale o tym tytule nic nie powiem, bo zwyczajnie nie grałem. Nominowane było także The Last of Us Part 2 i mimo że skończyłem i bardzo mi się podobała, to też nie będzie tytuł, o którym chciałbym nadmienić. Gra, o której powiem, to Tell Me Why, od twórców serii Life is Strange. I podobnie jak Life is Strange została ona podzielona na epizody, tym razem jedynie 3. Sam gameplay również prezentuje bardzo zbliżony model, bo mamy tu do czynienia z grą przygodową z elementami nadprzyrodzonymi. Co jednak wyróżnia Tell Me Why spośród innych gier, to wybór przedstawiciela mniejszości seksualnej na jedną z 2 głównych postaci tego dramatu obyczajowego. Transseksualnego chłopaka imieniem Tyler. Tyler wraz z siostrą bliźniaczką Allison wracają po 10 latach do swojego rodzinnego domu, by przygotować go do sprzedaży oraz zmierzyć się z trudną przeszłością. Chata położona na odludziu budzi w nich wspomnienia, z którymi nie zawsze mogą albo nie chcą sobie poradzić. Każde z nich jednak pamięta rzeczy na swój sposób i okazuje się, że nie wszystko mogło być takie, jakim się do tej pory wydawało. Trudny temat, ciekawie zbudowana rozgrywka oraz tajemnica z przeszłości sprawiają, że Tell Me Why jest nader interesującym tytułem. I mimo, że spotkał się z mieszanym przyjęciem ze strony przedstawicieli mniejszości seksualnej, jeżeli chodzi o sportretowanie Tylera, to i tak uważam, że warto zapoznać się z tą grą. Who left this box here? It looks brand new. It wasn't me. Has someone been out here recently? Guess it's your lucky day, bro. Got it. All this for a screwdriver? You got a better idea how to get in? You sure you want to go in there? This was our very first den, remember? Nagrody giereczkowe od BAFTY za rok 2021 zostaną rozdane już 7 kwietnia. Przyjrzyjmy się więc jednemu z tytułów nominowanych w kategorii Gra ponad rozrywkę. O Alba A Wildlife Adventure już mówiłem, więc odsyłam was serdecznie do obejrzenia tego filmiku. W związku z tym opowiem o Psychonauts 2. Z jednej strony bardzo chciałem w to zagrać, a z drugiej nie grałem w jedynkę, a nie lubię tak zaczynać od końca. Okazało się, że do 2 można śmiało zasiadać bez znajomości poprzedniej instancji i tak właśnie zrobiłem. Ale żeby nie było, do 1 jeszcze siądę, żeby nadrobić. Anyway, patrząc na Psychonautów, nie dajcie się zwieść cukierkowej oprawie graficznej czy kreskówkowemu poczuciu humoru. Ten zaskakująco ciekawy i przyjemny platformer podchodzi do problemu zdrowia psychicznego w bardzo interesujący sposób.
między innymi ucieleśniając w formie przeciwników takie rzeczy jak złe pomysły, ponury nastrój, atak paniki czy cenzorzy. Ci ostatni są jakby odzwierciedleniem układu odpornościowego psychiki i pozbywają się z niej niechcianych myśli, halucynacji, majaków oraz niepożądanych gości, czyli w tym przypadku nas. Znajdźki także są manifestacjami np. bagażu emocjonalnego, złotych myśli czy wyobrażeń, a każdy odwiedzany przez nas umysł pozwoli nam spojrzeć na różne aspekty ludzkich zachowań, np. jak postrzegamy własną tożsamość czy represjonowanie uczuć. Psychonauci to produkcja niezmiernie ciekawa i dająca do myślenia. Sięgnijcie po nią, jeżeli tylko będziecie mieli szansę. Well, this is the campground. Dr. Touch and Audie used to like to come here. They like to get high out here. So, you're saying they're up there? Yep. The view up there is amazing. Get our little jackpot. When does it start fulfilling all of our unachieved ambitions? Right after we use its identity to hide our excess taxable income. Oh, it will be so nice to have a couple of spare kidneys around the house. It's just a mental baby. It's just a mental baby. I to by było na tyle. Już w kwietniu dowiemy się, który tytuł zgarnie laur Game Beyond Entertainment za rok 2021. Ja obstawiam albo właśnie Psychonautów, albo It Takes Two. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest wasz typ, a ja już się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę lub w dół, lub zasubskrybować mojego kanału i do następnego razu. Cześć, cześć!